Zwiedzamy Imperium Rzymskie. Łamiemy przepisy ruchu drogowego. Zwiedzamy stolicę obcego państwa. Wjeżdżamy do Francji. Jeździmy objazdami. Ponownie jedziemy w deszczu. Dzień dobry moi drodzy, trzeci dzień naszej wyprawy. Ruszyliśmy z Montsenfeld, trochę nas postraszyło. Chmury cały czas wiszą nad nami, zobaczymy, nie rozbieramy się tak naprawdę z ciuchów motocyklowych, znaczy deszczowych. Zobaczymy co będzie. Dobra, stop. Nie uważacie, że czegoś brakuje w tej historii? Wszystko przez to, że musieliśmy wstać bardzo wcześnie. W zasadzie wstaliśmy jeszcze przed pierwszym pianiem koguta. W związku z tym zapomniałem nagrać jakikolwiek wstęp do tego filmu. Skupiłem się przede wszystkim na nagraniu room touru, bo to wam obiecałem i zapomniałem się z wami przywitać we właściwy sposób. Dlatego cofnijmy się troszeczkę i zacznijmy ten film od początku. Słuchajcie, szybki obiecany room tour, bo jak widzicie pogoda paskudna, my się właśnie spakujemy i zbieramy, bo mamy do zrobienia ponad 500 km znowu dzisiaj. Zacznijmy od kuchni. Jesteśmy na poddaszu, do tego te skosy i takie okienka. Kuchnia olbrzymia, przepiękna, z dużym stołem dla 4 osób. Jakoś inaczej może spróbuję stanąć. Ekspresy do kawy są, czajniki są, kuchenki są, tostery są, wszystko generalnie tutaj jest. Duży stół, mikrofala, okap. To jest kuchnia. Po drugiej stronie jest pokój Gregiaka, chyba posprzątany, bo się wynosi, wybakuje. Też olbrzymi, słuchajcie, mogliśmy robić imprezy, bo był i bar, i leżanki, i telewizor, i całe szkło. Wszystko było generalnie. Duży, przestronny pokój. Idziemy znowu na drugą stronę korytarza, do naszego pokoju z Justynką. Też potężny, olbrzymi pokój. Spokojnie 2 osoby się mieszczą bez najmniejszego problemu, kufry i wszystko. Brakowało nam tylko tak naprawdę, moi drodzy, tutaj pralki i jakiejś suszarki, jakiegoś miejsca, gdzie moglibyśmy powiesić nasze rzeczy. Taki widoczek z okna. Wiem, że nic nie widać kompletnie, bo chmury i deszcz i tak zapowiada się cały dzisiejszy dzień nasz. Więc troszkę humory podupadły, ale mam nadzieję, że jakoś to objedziemy. Tu mamy Justynkę. Dzień dobry, Justynka. Dzień dobry. I tu wam jeszcze pokażę łazienkę. Idziemy korytarzem. Łazienka z wanną, z prysznicem, umywaleczka, też okienko dachowe. Słuchajcie, nie pamiętam, coś koło 90 euro, też wam napiszę gdzieś tutaj na dole. Za noc, za 3 osoby, myślę, że całkiem przyzwoita cena, jak na Niemcy. I to, moi drodzy, w miejscowości bardzo fajnej, takiej spokojnej, cichutkiej, małe domki. I w zasadzie praktycznie nic dookoła ciekawego nie ma, więc można tu przyjechać i sobie odpocząć i zrobić taką bazę wypadową. Dobra, pakujemy się i lecimy w drogę. Pogoda tego dnia od samego rana nas nie rozpieszcza. Wiemy, że będzie zimno, wiemy, że będzie mokro, dlatego od samego początku ubieramy ciuchy przeciwdeszczowe. Naszą dzisiejszą podróż zaczynamy od przepięknych serpentyn. I aż żal człowieka bierze, że musieliśmy jechać bardzo powoli i bardzo kąciaście, ale nie chcieliśmy zacząć tego dnia od wywrotki. Nasze umysły i ciała jeszcze spały, opony były zimne, asfalt mokry, w związku z czym musieliśmy pokonać te zakręty w sposób bezpieczny, ale gdzieś w głębi człowieka aż ścisnęło, żeby pojechać trochę szybciej.
Dalsza część naszej dzisiejszej jazdy to podróż lokalnymi niemieckimi drogami. I jeżeli ktoś pokonuje ten kraj tylko i wyłącznie autostradami, to owszem, może mieć wrażenie, że ten kraj jest nudny, nie warty zwiedzenia i niczego ciekawego tutaj nie ma. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu zjedziecie z autostrady i pokonacie kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów właśnie tymi lokalnymi drogami, to zobaczycie, że ten kraj ma zupełnie inne oblicze. I po przejechaniu dzisiejszego odcinka nabrałem ochoty na to, żeby kiedyś tutaj wrócić na dłużej i przejechać Niemcy wzdłuż i wszerz tylko i wyłącznie lokalnymi drogami. No i dotarliśmy do punktu, w którym przerwałem. Dzień dobry moi drodzy, trzeci dzień naszej wyprawy. Ruszyliśmy z Montsenfeld, trochę nas postraszyło. Chmury cały czas wiszą nad nami, zobaczymy. Nie rozbieramy się tak naprawdę z ciuchów motocyklowych, znaczy deszczowych. Zobaczymy co będzie, żeby nie tracić potem czasu znowu na ubieranie się. A my przyjechaliśmy, moi drodzy, zrobiliśmy kilkanaście kilometrów, przyjechaliśmy do miejscowości Trevir, po niemiecku Trier, ponieważ znajduje się tutaj cóżby innego jak kolejny zabytek i pozostałość po Romanach, oczywiście po Imperium Rzymskim. Porta Nigra, tak zwana czarna brama. Na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, jest naprawdę niesamowita. W związku z czym za chwileczkę sobie stanę jakoś tak troszkę inaczej, żeby Wam pokazać lepsze zdjęcia. Ale zrobimy parę fotek, zrobimy parę przebić, a głos z offów troszkę Wam opowie coś więcej na temat tej bramy. Bo dziś mamy do zrobienia ponad 500 km. Jak już wspominałem, ostatnio drogami krajowymi po Francji, w związku z czym to tempo będzie troszkę niższe niż po autostradach, a mamy jeszcze parę rzeczy do obejrzenia, zwłaszcza, że chcieliśmy jeszcze na chwilę się zatrzymać chociażby w Luksemburgu i troszeczkę Luksemburga zobaczyć, żeby zaliczyć jako kolejną stolicę europejską. Ale o Luksemburgu Wam opowiem innym razem. Idziemy zwiedzać bramę. Zobaczmy, co o tym zabytku mówi Wikipedia. Porta Nigra jest zachowaną z czasów rzymskich bramą miejską. Najlepiej zachowaną rzymską bramą miejską po północnej stronie Alp. W 1986 roku brama wraz z innymi rzymskimi zabytkami Treviru została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. We wczesnym średniowieczu brama nazywała się Porta Martis, z polskiego Brama Marsa. Jednak od XI wieku, kiedy została przekształcona w kościół i jako świątynia chrześcijańska nie mogła odnosić się do pogańskiego boga wojny, nazwa została zmieniona na Porta Nigra, czyli właśnie Czarna Brama. Brama została zbudowana bez użycia zaprawy z bloków szarego piaskowca, które były łączone jedynie za pomocą żelaznych haków zalewanych ołowiem. Z czasem piaskowiec zczerniał. Brama składała się pierwotnie z dwóch wież o wysokości około 32 metrów, wschodniej i zachodniej, połączonych łącznikiem o szerokości 15 i głębokości 16 metrów. Brak jest dokumentów poświadczających dokładną budowę bramy. Na podstawie badań archeologicznych okres budowy szacowany jest na lata pomiędzy 160 a 200 rokiem naszej ery. Po upadku starożytnego Rzymu w V wieku budowla służyła jako źródło materiałów budowlanych i była stopniowo rozbierana. Po upadku starożytnego Rzymu w V wieku budowla służyła jako źródło materiałów budowlanych i była stopniowo rozbierana. W 1794 roku wojska francuskie zajęły miasto, wprowadzając zakaz odprawiania mszy w kościele i przetapiając wkrótce jego ołowiany dach na amunicję. W 1802 roku kościół ostatecznie zamknięto. W latach 1969-1973 przeprowadzono gruntowną restaurację bramy.
Moi drodzy, dojechaliśmy do Luksemburga. To jest miasto, gdzie w zasadzie mieliśmy tylko zatankować i pojechać sobie dalej. Taki był plan mój. Ale Gregiak się uparł, że koniecznie jedziemy zwiedzać. Przynajmniej na chwilę musimy coś tu zobaczyć. Ja generalnie w Luksemburgu byliśmy dawno temu raz. O tym wam opowiem innym razem, znaczy w innym filmie. Przejazdem samochodem. Zobaczyliśmy tylko wielki lunapark, który się tu odbywa co roku od kilkuset lat. I w zasadzie tyle. I pojechaliśmy dalej. Wydawało mi się, że w Luksemburgu nic ciekawego nie ma. Natomiast przejeżdżając dzisiaj przez te wszystkie uliczki dookoła, słuchajcie, coś pięknego. Coś pięknego. Jak sobie przeglądałem jeszcze w domu Luksemburg na Google Maps, na Street View, na Google Earth, to naprawdę jest to miasto coś niesamowitego, coś wspaniałego i na pewno musimy tu kiedyś przyjechać, żeby go spokojnie pozwiedzać dłużej i zobaczyć wszystkie jego atrakcje, bo dzisiaj nie mamy na to czasu, a zapewniam was, że jest co tutaj oglądać i że jest tutaj co zwiedzać. Dobra, idziemy zobaczyć pałac książęcy chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Poszedłem się troszeczkę po tych wąskich uliczkach i ruszamy dalej, bo kawał drogi przed nami dzisiaj. W tym filmie nie będę wam opowiadał o Luksemburgu. Wystarczy, że zaliczyliśmy tą stolicę europejską do naszego projektu Europa. Nie będę opowiadał, dlatego że zostawię to sobie na inną okazję, na czas, kiedy faktycznie będę szczegółowo zwiedzał to miasto. Posypuję głowę popiołem i przyznaję się do błędu. Wydawało mi się, że faktycznie nic ciekawego w tym mieście nie ma. Być może dlatego, że poprzednio byliśmy tutaj samochodem, przyjechaliśmy późnym wieczorem i nie za bardzo było cokolwiek widać. Zresztą wtedy wjechaliśmy z innej strony miasta. Natomiast dzisiejszy wjazd do tego miasta zupełnie zmienił moją perspektywę. Chcę tu wrócić i zdecydowanie chcę zobaczyć więcej niż to, co mogłem zobaczyć tylko tego dnia. Ten dzień okazał się dniem wyjątkowym naszej wyprawy. Po pierwsze, tego dnia pokonaliśmy 2 granice, czyli przejechaliśmy przez 3 kraje. Ale również tego dnia okazało się, w jak czarnej dziurze jesteśmy. Ponieważ zapomnieliśmy oprócz smaru do łańcucha, o którym mówiłem w pierwszym odcinku, zabrać z domu jeszcze 2 ważnych elementów. Ale o tym opowiem wam w następnych odcinkach. W końcu muszę mieć o czym opowiadać. Na tym etapie ważne jest to, że wreszcie udało nam się wjechać do Francji. 3. dnia naszej podróży. Pewnie będę mówił jeszcze o tym w następnych odcinkach i to nie raz, ale uwielbiam jazdę francuskimi drogami. Nie mówię tu oczywiście o autostradach, ale o drogach narodowych, bo tak się u nich one nazywają, i drogach lokalnych. Każda z nich przejeżdża przez mniejsze i większe miejscowości. Każda z tych miejscowości jest przepiękna i przeurocza. Co więcej, dookoła każdej z tych dróg rozpościera się przepiękny krajobraz, który zmienia się z każdym kilometrem. No i oczywiście równie ważne jest to, że właśnie tego dnia zaczynają się pierwsze interakcje z rodowitymi Francuzami. Mówię interakcje, a nie rozmowy czy dialogi, bo jest dokładnie tak, jak zapamiętałem z dawnych lat. Francuzi nie chcą lub nie potrafią mówić po angielsku, z dużym naciskiem na to pierwsze. Oczywiście nie dotyczy to miejsc mocno turystycznych, ale w mniejszych miejscowościach częściej w użyciu są ręce i język migowy lub translator Google. Nie zmienia to faktu, że tego dnia na swojej drodze spotykamy bardzo miłych i przyjaźnie nastawionych Francuzów. Jeden z nich, widząc nasze zakłopotanie spowodowane kolejnym objazdem, prowadzi nas lokalnymi drogami, omijając zamknięte miejsce. Co rusz, ponaglając nas i upewniając nas, że dobrze robimy jadąc za nim, machaniem ręką przez okno. Dzięki temu mamy szansę przejechać kilka bardzo fajnych, bardzo lokalnych dróg. A teraz wypadałoby powiedzieć kilka słów na temat naszej tegorocznej trasy.
Jak wspomniałem Wam w poprzednim odcinku, trasa naszej wyprawy przez Francję jest ściśle zaplanowana. Ściśle, ponieważ odzwierciedla trasę, jaką pokonałem mając niespełna 16 lat. Można więc powiedzieć, że jest to trasa sentymentalna. Będąc w liceum zaproponowano mi wyjazd do Francji. W roku 1996 było to dla mnie coś nie do pomyślenia, że mógłbym pojechać, nie mając 18 lat, sam na 2-tygodniową wyprawę przez całą Francję. Wtedy też wiedziałem już, że kiedyś, gdy będę już dorosły, będę chciał pokonać tę trasę jeszcze raz, samodzielnie, na własnych warunkach. I wiecie co? Udało się. 13 lat temu pokonaliśmy tą trasę razem z Justynką. Wtedy była to nasza wyprawa życia. Starym francuskim samochodem pokonaliśmy ponad 5000 km przez całą Francję. Bardzo dokładnie, ślad po śladzie, jadąc właśnie tamtą trasą z 1996 roku. I to właśnie wtedy, 13 lat temu, zaczął kiełkować się w mojej głowie plan. Plan, że chcę zrobić prawo jazdy na motocykl. Plan, że chcę zacząć jeździć motocyklem. Chcę rozpocząć turystykę motocyklową. Plan, który zakładał, że tą samą trasę pokonam przynajmniej jeszcze raz, ale wtedy już motocyklem. I wiecie co? Udało się. W tym roku. Co prawda tegoroczna wyprawa, która jechała śladami tamtych dwóch wypraw, została troszeczkę zmieniona. Z pewnych względów pewne punkty musieliśmy opuścić, inne dodać, ale rdzeń tamtej wyprawy pozostał niezmieniony. Gdzie dokładnie chcieliśmy dojechać, co chcieliśmy zobaczyć i jaki był plan na tą wyprawę, powiem Wam w następnych odcinkach. Nie chcę Wam psuć zabawy, nie chcę Wam psuć niespodzianki. Powiem tylko tyle, że przejechaliśmy całą Francję. Od północy na samo południe wschodnią ścianą. A to, co zobaczyliśmy, sfilmowaliśmy, sfotografowaliśmy, będziecie mogli śledzić przez kilka następnych tygodni na tym kanale. Witajcie moi drodzy. Jak zwykle tym wyjeździe podsumowanie dnia wczorajszego nagrywam dnia następnego, dlatego że wczoraj przyjechaliśmy późno, jeszcze były perturbacje pewne z zakwaterowaniem, ale to są małe pierdoły, mało ważne rzeczy, o których nie będę mówił, bo to nie szkoda czasu. Natomiast wczorajszy dzień jak do tej pory był najtrudniejszy i nie wiem, czy będzie jeszcze taki trudny. Zobaczymy. Dlatego, że wyjechaliśmy bardzo wcześnie, jak na nasze standardy, wyjechaliśmy zaraz po 7 jakoś, ze względu na to, że mieliśmy do pokonania 530 km, to Wam pokazywałem, to Wam mówiłem już, 530 km. Okazało się, że jechaliśmy w koszmarnych warunkach, słuchajcie, lało, wiało paskudnie, do tego cały czas miałem wrażenie, jakbyśmy jechali w chmurze po prostu, było tak niski pułap chmur, prawdopodobnie, że jechaliśmy przez chmurę. W związku z czym cały czas ta wilgoć gdzieś tam się utrzymywała. Ogólnie większość trasy była spoko, dlatego że temperatura była taka niezbyt wysoka, jakieś 20 parę stopni dosłownie. Słońce było za chmurami, czyli taka idealne warunki praktycznie do jazdy. Natomiast dojechaliśmy do pewnej miejscowości, nie pamiętam już w tym momencie gdzie zatrzymaliśmy się pod McDonaldem. Zobaczyliśmy, że akurat jakaś tam para na BMW się rozbiera właśnie. No właśnie zapytałem okazało się, że to Francuzi, zapytałem, czy się właśnie ubierają, czy się rozbierają z tych ciuchów przeciwdeszczowych. Mówią, że się rozbierają. No i właśnie pokazał, że rain, no rain. Rain, no rain. No i my właśnie zgadnijcie, w którą stronę my jechaliśmy, więc słuchajcie, i znowu się potwierdza to, że jak chcecie, żeby nie padało, to się ubierzcie, dlatego że wychodziliśmy z McDonalda, zaczęliśmy się ubierać, przestało padać. Jechaliśmy przez dłuższy czas bez deszczu, potem się pojawiła ta chmura, no i faktycznie zaczęło padać. Co jeszcze mogłem powiedzieć o wczorajszej podróży? Moi drodzy, nie nagrywałem dużo, znaczy nagrałem dużo, ale nie nagrałem wszystkiego, co bym chciał Wam pokazać, dlatego że no ja uwielbiam jazdę przez Francję tymi lokalnymi drogami, bo mają niesamowity urok. Te wszystkie miejscowości, przez które się jedzie, to jest coś wspaniałego, kochani. I prawda jest taka, że gdybym chciał to wszystko Wam pokazać, wszystko nagrywać, to musiałbym co chwilę zmieniać baterię, na to nie mieliśmy czasu. Z drugiej strony materiału miałbym na kilka odcinków, ale zostawię Wam taki lekki niedosyt, sami sobie przejedźcie, sami sobie zobaczcie, jak te drogi francuskie wyglądają, jak te miejscowości, małe miejscowości francuskie wyglądają, bo są przepiękne, są niesamowite.
Dobrze, kochani, tyle jeżeli chodzi o podsumowanie wczorajszego dnia. Aha, no musieliśmy parę rzeczy odpuścić, musieliśmy odpuścić, tam na przykład katedrę w Toul musieliśmy odpuścić, przepiękną, przeogromną katedrę, no ale gonił nas czas, bardzo gonił nas czas, no bo autostradami jednak się jedzie dużo szybciej niż tymi drogami lokalnymi. I tak przyjechaliśmy tutaj 19:40 chyba, czy 19:50, jakoś przyjechaliśmy dopiero na miejsce. A co to jest za miejsce, gdzie przyjechaliśmy i dlaczego tyle to trwało, żeby się zakwaterować, to wam jednak opowiem, ale to wam opowiem za tydzień. Znaczy ja opowiem wam za chwilę, ale wy to zobaczycie w następnym odcinku za tydzień. Na dzisiaj to już wszystko, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Taka malutka wioska we Francji, w Burgundii francuskiej, ale ktoś z was pewnie wyłączy ten film. I dlaczego to jest takie wyjątkowe miejsce dla mnie? Idę odpoczywać przede wszystkim, bo to miejsce traktuję jako taką oazę spokoju. Na pewno zapisał mi się w pamięci jako miejsce, gdzie nie ma nic, nie? Gdzie są ludzie, gdzie jest drugi człowiek, ale gdzie nie ma nic, gdzie nie ma żadnych przeszkadzaczy, gdzie nie ma żadnych bodźców zewnętrznych, gdzie człowiek jest taki, jaki jest. Lubię tu wracać bardzo. Jest tutaj niesamowita atmosfera, jeżeli chodzi o ludzi. Dlatego, że przyjechałem tutaj jak miałem 19 lat, stopem. Nie polecam, bo to niebezpieczne, ale ja przyjechałem tutaj. Już w zasadzie wczoraj przyjeżdżając tutaj, kiedy wjeżdżaliśmy do tej wioski, ja już czułem jakieś takie podniecenie, jakieś takie rozczulenie, jakiś taki mocny sentyment. Forever is it time to be with you?